Cześć, tu Bartek Czekała ze strony universeofmemory.pl.com. Dzisiejszy odcinek odbywa się pod patronatem troskliwych misi, ponieważ będziemy mówić o dotyku i na szczęście nie takim dotyku, który trzeba pokazywać na kukiełce psychoterapeuci w gabinecie, tylko o zdrowym dotyku, kiedy osoby bliskie trzymają się na przykład za rękę czy przytulają. Także w odcinku tym ominiemy sobie takie rzeczy jak samodotyk w sensie masturbacji czy też masaż i skupimy się o tym właśnie, jak dotyk drugiej osoby w sensie trzymanie za rękę, przytulanie będzie działać na nasze zdrowie. I wydaje mi się, że odcinek jest dobrym pomysłem, ponieważ nie tak dawno temu, parę odcinków temu wymieniałem różnego rodzaju czynniki, które będą wpływać na potencjalnie wydłużenie życia. I bardzo ważnym punktem, bardzo ważnym czynnikiem, który rzeczywiście był w stanie, patrząc na badania epidemiologiczne, wydłużyć długość życia, były relacje społeczne, czyli związki z innymi ludźmi. I w tym odcinku chciałbym właśnie zademonstrować już stricte na badaniach, jak właśnie te relacje, również właśnie w sensie po prostu fizycznym, dotykowym, są w stanie wpłynąć na to zdrowie. Przejdę w takim razie zaraz przez szereg różnego rodzaju badań, obrazując na podstawie każdego z nich, jakie są takie namacalne, mierzalne korzyści wynikające z kontaktu z drugą osobą. Na końcu podsumujemy sobie te korzyści, wspomnę też, jakie mechanizmy potencjalnie ciekawe za tym stoją i jakie są wyjątki. To znaczy, że dlaczego nie tylko kontakt, co ciekawe, z drugą osobą jest w stanie, i nie mówię tutaj o zwierzętach, jest w stanie potencjalnie wiele z tych korzyści przynieść. Natomiast warto podkreślić, to nie są tylko i wyłącznie ciekawostki. Już na początku filmiku wspomniałem, że te relacje społeczne, kontakt z drugą osobą czy innymi osobami będzie bardzo ważnym czynnikiem, który jest w stanie wpłynąć na długość, ale też jakość naszego życia, to po pierwsze. A po drugie, możemy też w krzywym zwierciadle zobaczyć konsekwencje izolacji społecznej. I wspominam o tym nie bez powodu, dopiero mieliśmy nie tak dawno temu różnego rodzaju lockdowny, gdzie wiele osób zostało absolutnie odseparowanych od reszty społeczeństwa. Oczywiście jeśli mówiliśmy o rodzinach, które były zamknięte ze sobą w 4 ścianach, to nie był taki kłopot, natomiast jest oczywiście wiele osób, które po prostu nie żyje w związkach, czy żyje wiele osób, które są na przykład osobami starszymi i są wdowami czy wdowcami. Innymi słowy, nie ma tego mocnego wsparcia społecznego, czy nie było go podczas lockdownów. I podejrzewam, że konsekwencje tej izolacji są naprawdę olbrzymie, jeśli chodzi o ilość chorób oraz ilość takich ponadmiarowych śmierci i oczywiście nie są tak naprawdę nawet mierzalne, bo to byłoby zgaduj zgadula. Ale to słowem wstępu lecimy w takim razie badania. W pierwszym badaniu mieliśmy do czynienia z grupą 74 czarnoskórych osób oraz 117 białych osób. W tych grupach znajdowało się w sumie 74 kobiety i 109 mężczyzn i ci ludzie zostali podzieleni na 2 grupy. Jedna grupa oglądała romantyczny film, przytulając się oraz trzymając za rękę, natomiast druga grupa w międzyczasie odpoczywała sobie w ciszy. Następnie zostali poddani bardzo stresowej sytuacji. I tą stresową sytuacją było wygłoszenie przemówienia publicznie. I co ciekawe, ta grupa osób, która trzymała się za rękę i przytulała podczas oglądania tego romantycznego filmu, wykazywała się dużo mniejszą reaktywnością układu sercowo-naczyniowego. Co to znaczy, że w momencie, w którym przyszły stresory, ich ciśnienie nie skakało tak bardzo jak grupy kontrolnej, która nie przytulała się i nie trzymała za rękę, czyli i ciśnienie skurczowe, i ciśnienie rozkurczowe, owszem, one wzrosły, natomiast dużo mniej, i to samo działo się z pulsem. On wzrósł, natomiast dużo mniej niż grupy kontrolnej. Innymi słowy, na podstawie tego badania widać, że kontakt z drugą osobą będzie zapewniać swego rodzaju wsparcie, czyli nawet jeśli będziemy mieli do czynienia z sytuacjami stresowymi, to ta nasza reaktywność, jeszcze raz, układu sercowo-naczyniowego będzie mniejsza, czyli stres, owszem, on do nas dotrze, ale nie będzie uderzać w nas z taką mocą, w jaką uderza w osoby, które potencjalnie jeszcze raz nie mają tego wsparcia, również jeśli chodzi o fizyczność. Co ciekawe, drugie badanie było zainspirowane badaniem nad zwierzakami. W jednym z badań nad psami, które trwało 5 dni, pokazano, że regularne głaskanie psów przez 5 dni spowodowało u nich podwyższony poziom oksytocyny oraz obniżony spoczynkowy puls.
I jestem pewien, że mnóstwo osób na pewno kojarzy ten hormon oksytocyny, natomiast tylko wspomnę, że on jest tak kolokwialnie nazywany hormonem miłości, hormonem przywiązania i rzeczywiście jego poziom ulega podwyższeniu, kiedy dwie osoby, szczególnie które mają jakąś bliską więź, mają ze sobą kontakt. Takim klasykiem jest oczywiście podwyższony poziom oksytocyny u mam, szczególnie świeżo narodzonych mam w kontakcie z dzieckiem. I ten wysoki poziom oksytocyny jest najczęściej bardzo dobrze skorelowany właśnie z niższym ciśnieniem i niższym spoczynkowym pulsem. Natomiast to było badanie nad psiakami, a naukowcy chcieli zobaczyć, czy rzeczywiście podobna relacja, czy podobna korelacja, efekty wynikną, kiedy będziemy robić to badanie na ludziach. Więc zebrano grupę 59 kobiet w wieku menopauzalnym, kazano im wypełniać formularz, w którym mierzono tak zwany ciepły kontakt, jak to naukowo nazywają, czyli właśnie przytulaki z partnerami. I na podstawie tego sprawdzano, jaki był, następnie mierzono ich poziom oksytocyny i puls spoczynkowy. I rzeczywiście wyszło dokładnie tak jak u psów, jeśli chodzi o wynik, mianowicie u kobiet, które deklarowały, zliczały, że miały dużo większy kontakt z partnerem, dużo więcej tych przytulaków było, tam wyszło, że ten poziom oksytocyny u tych kobiet był wyższy, a puls spoczynkowy był niższy. Kolejne badanie było szalenie kreatywne i fascynujące, ponieważ zebrano grupę 406 dorosłych i zdrowych osób. Najpierw przez 14 dni mierzono ilość konfliktów, jakie mają w związkach przy pomocy kwestionariuszy, poziom wsparcia społecznego, jakie te osoby deklarowały. Następnie codziennie, telefonicznie sprawdzano ilość przytulaków, jaka odbyła się w przeciągu tego dnia. Te osoby miały to zliczać. Następnie te 400 ponad osób zostało zarażonych wirusem. Poddano ich ekspozycji na wirus i obserwowano, co się dzieje. Po pierwsze, wyszło na to, że osoby, które deklarowały większy poziom wsparcia społecznego oraz większą ilość przytulaków od partnera, chorowały, czy partnerki chorowały dużo rzadziej na tego wirusa. To znaczy, że mimo tej ekspozycji one nie uległy infekcji. Co ciekawe, nawet te osoby, które uległy tej infekcji, zachorowały, wykazywały mniejszy poziom stresu i uwaga, symptomy były zdecydowanie mniej dotkliwe niż u osób, które deklarowały niski poziom wsparcia społecznego i niską ilość przytulaków. I nie powinno nas to tak naprawdę dziwić. Dobrze wiemy z mnóstwa innych badań, że wysoki poziom stresu najczęściej będzie wpływać na obniżenie czy tak zwaną supresję układu odpornościowego. Czyli im wyższy poziom stresu, tym częściej możemy potencjalnie chorować. I oczywiście też wiemy z tych badań, które sobie dzisiaj omawialiśmy, że no właśnie ten kontakt z osobami będzie zmniejszać, naszymi bliskimi, dotyk innej osoby będzie zmniejszać poziom stresu, co tłumaczyłoby potencjalnie, że ten układ odpornościowy będzie działać lepiej w momencie, w którym będziemy mieli kontakt z inną osobą i też możemy oczywiście nawet patrzeć na to praktycznie, tak? To znaczy, jeśli mamy właśnie małe dzieci, choćby, które zachorują, czy ogólnie dzieci, czy partnera, jak ważny jest ten dotyk, czyli żeby rzeczywiście ta osoba nie leżała tylko plackiem w łóżku i umierała, zabijcie mnie, męska grypa typowa i tak dalej. Ten dotyk jest rzeczywiście ważny i udzielanie wsparcia takiej osoby. Jeśli uważasz, że poprzednie badanie było kreatywne, to na pewno Cię zaskoczy. I też mam nadzieję, że to jest jedna z rzeczy, która wyjaśni po prostu, dlaczego ja tak uwielbiam czytać badania. Kreatywność naukowców, jeśli chodzi o wymyślanie różnego rodzaju sposobów testowania zmiennych, jest naprawdę niesamowita. Więc w tym badaniu testowano, czy badano poziom kortyzolu u dwóch grup osób badanych. Pierwsza grupa i testowano ten mierzony poziom kortyzolu przed rozmową i po rozmowie. Rozmowa trwała 15 minut i u jednej grupy ta rozmowa odbywała się przez telefon komórkowy, a uwaga, u drugiej grupy rozmowa odbywała się przez coś, co nazywa Huggable Communication Device, czyli takie przytulaste urządzenie do komunikacji, czyli urządzenie, przez które dało się komunikować, ale przypominało człowieka. Można było praktycznie przytulić to urządzenie. I okazało się, że u osób, które rozmawiały właśnie przez to Huggable Communication Device, ten poziom kortyzolu był niższy. Natomiast dla mnie absolutnie najciekawszą rzeczą, to jest coś, co będzie się powtarzać jeszcze przez inne badania, które sobie poruszymy, mimo że poziom kortyzolu u tych osób był niższy, zdecydowanie niższy niż u osób, które rozmawiały przez telefon komórkowy,
to osoby te, które miały niższy kortyzol, nie deklarowały żadnej odczuwalnej zmiany. To znaczy one nie odczuły zmiany, mimo że fizycznie rzeczywiście był mierzalny spadek znaczny kortyzolu. I to jest coś, co już poruszałem w takim filmiku diagnostycznym, gdzie pokazywałem, jak potencjalnie odczytać zwiększony poziom stresu w morfologii. I wiele osób na przykład, i tam wspominałem właśnie, że wiele osób może nie odczuwać zwiększonego poziomu stresu, mimo że morfologia pokazuje, że ten poziom stresu jest, i w drugą stronę wiele osób może odczuwać zwiększone obciążenie po prostu różnego rodzaju stresorami, mimo że morfologia nie będzie tego wykazywać. I właśnie to badanie jest jednym z badań, które to świetnie wykazuje. Mamy też inne badania, tutaj wrzucę na ekran, gdzie na przykład w grupie kobiet, które miały większą ilość tego kontaktu z partnerami, i poziom stresu, i między innymi puls był zdecydowanie niższy niż u kobiet, które nie miały takiego kontaktu, a jednocześnie te kobiety, które miały ten niższy poziom kortyzolu, niższy puls, one deklarowały brak jakby zauważalnych zmian. Czyli mimo, że fizycznie jak były te parametry stresu i też różnego rodzaju, no właśnie, choćby puls, ten parametry układu funkcji układu sercowo-naczyniowego były na lepszym poziomie, to te osoby tego nie zauważały, więc warto o tym pamiętać, że potencjalnie, mimo że możemy mieć często to wsparcie od innych osób, albo możemy mieć więcej właśnie tych przytulaków, trzymania się za rękę, może być tak, że my nie będziemy tego zauważać, mimo że jeszcze raz będą fizyczne, mierzalne zmiany w tym, jeśli chodzi o to, jak nasz organizm funkcjonuje. Absolutnie fascynujące. W kolejnym badaniu wzięto na tapet, i wiem już, że nie na tapetę. Dzięki wszystkim serdecznie za poprawki i cierpliwość do zażenania przeze mnie języka polskiego. Za wszystkie poprawki jestem wdzięczny. Wzięto na tapet poziom cytokin prozapalnych u osób, które właśnie znowu miały większą ilość kontaktu z drugą osobą w postaci przytulaku. Badano grupę 20 zdrowych mężczyzn, to byli studenci psychologii, notabene, i najpierw przez 14 dni właśnie mierzono ilość przytulaków, a potem sprawdzano poziom tych prozapalnych cytokin. I wyszło, że poziom interleukiny 1 beta u takich osób był niższy wraz z czynnikiem martwicy nowotworów alfa, natomiast interleukiny 6 i 8 nie uległy zmianie. Natomiast ogólnie w porównaniu do osób, które miały mniej tych przetłoków, rzeczywiście wyszło, że ilość prozapalnych cytokin była na niższym poziomie. I znowu nie powinno to szokować, jakby ilość prawdopodobnie stanów zapalnych u takich osób, szczególnie jeśli będziemy patrzeć długofalowo przez dłuższy okres, prawdopodobnie jest na niższym poziomie niż u osób, które mają albo brak takich więzi społecznych, dotyku drugiej osoby, albo przynajmniej ta częstotliwość tego kontaktu jest mniejsza. W kolejnym badaniu wzięło udział 159 osób, 96 kobiet, 62 mężczyzn i 1 osoba niebinarna. I celem tego badania było zmierzenie poziomu kortyzolu oraz pulsu poprzez noszenie monitora EKG u takich osób, które zostały wystawione na bardzo, bardzo popularny w psychologii test, który się nazywa Trier Social Stress Test. Taki, no właśnie, test, który ma na zasadzie podwyższyć poziom stresu u takich osób. Natomiast co ciekawe, w tym badaniu brały udział osoby, które się nie znały. One przytulały się między sobą, więc nie było tutaj badany kontakt między bliskimi sobie osobami, tylko obcymi, więc mierzono właśnie te zmiany u takich osób, a z drugiej strony mierzono te zmiany, czyli jeszcze raz poziom kortyzolu i puls u osób, które same siebie dotykały w ramach potencjalnie uspokojenia po tym teście. I okazało się, że u wszystkich tych osób sam puls się nie zmienił, natomiast kortyzol uległ znacznemu obniżeniu. Natomiast po pierwsze, badacze sami zauważyli, że jakby sam ten poziom obniżenia kortyzolu był mniejszy niż w innych badaniach oraz tutaj puls nie uległ zmianie, natomiast najprawdopodobniej jest to efektem tego, że przytulały się obce osoby. Natomiast jest to kolejne badanie, w którym pokazano, że w momencie, w którym właśnie przeprowadzano ankiety z tymi osobami, gdzie miały wyrazić swoją subiektywną opinię na temat swojego stanu psychicznego, te osoby po przytulakach, mimo że jeszcze raz spadł u nich poziom kortyzolu dosyć znacząco, mówiły, że one nie odczuwają zmiany.
Więc kolejny taki ciekawy przykład do dwóch poprzednich, które opisywałem, że nawet jeśli kontakt z drugą osobą jest w stanie obniżyć na przykład nasz puls czy nasz poziom kortyzolu, to my nie zawsze będziemy to, co ciekawe, zauważać. Lecąc dalej, miałem wspomnieć o mechanizmach, które za tym stoją. I wspomnę o takich dwóch, powiedział, głównych mechanizmach, które będą właśnie wpływać na te wszystkie korzyści, o których sobie mówiliśmy. Po pierwsze, będziemy mówić właśnie o wysokim poziomie oksytocyny i dla jasności, podwyższenie poziomu oksytocyny będzie już się pojawiać w obecności bliskiej nam osoby. To znaczy absolutnie nie jest tak, że jest potrzebny dotyk tylko będzie dodatkowo zwiększać ten poziom oksytocyny i wydaje mi się, że każda osoba, która się zakochała w życiu, czy właśnie ma dzieci, ma te osoby bliskie, wie, jak się czuje w momencie, kiedy zobaczy się, szczególnie na przykład po okresie absencji takiej osoby, czy niewidzenia się, tą bliską osobę, jakie są motylki brzuchu i po prostu miłe odczucia. I ten wysoki poziom oksytocyny będzie wpływać na całe mnóstwo obszarów mózgu, będzie wpływać bezpośrednio na pień mózgu, czyli jeden z tych naszych najbardziej pierwotnych i niezbędnych do życia obszarów mózgu, który będzie regulować choćby oddychanie, czy puls i świadomość, będzie wpływać na autonomiczny układ nerwowy, podwzgórze, układ limbiczny. Więc wysoki poziom oksytocyny właśnie poprzez wpływ na całe mnóstwo ośrodków w mózgu będzie w stanie rzeczywiście nas wyciszyć i dać te efekty. Natomiast jednym z takich nowo odkrytych mechanizmów, które teoretyzuje się, że właśnie będą wywoływać te efekty, jest odkrycie tak zwanych włókien dotykowych C. To jest jakby C-tactile fibers. Jeśli ktoś chciałby sobie o tym poczytać, tutaj wrzucę je po angielsku, jak to wygląda, ponieważ jak zawsze po angielsku jest po prostu więcej materiałów. Ktoś się czepiał, dlaczego ja niektóre rzeczy mówię po angielsku. Właśnie wypisuję je, bo jeśli kogoś to interesuje, znajdzie 10 razy więcej materiałów w angielskim internecie niż w polskim, żeby 10, setki, często razy więcej. I co ciekawe, włókna te, czy pobudzenie tych włókien będzie w następnej kolejności pobudzać nerw błędny, który następnie aktywizuje parasympatyczny układ, czyli przywspółczulny układ nerwowy. To jest ten układ nerwowy, który no właśnie będzie choćby aktywizowany podczas posiłku, kiedy czujemy się bezpieczni. I to jest coś właśnie, co obniża poziom kortyzolu, to jest coś, co będzie obniżać ciśnienie, to jest coś, co będzie obniżać puls u nas. Czas na wielkie podsumowanie, czyli co daje nam kontakt z drugą osobą. I oczywiście w momencie, kiedy mówię kontakt, chodzi nam o ten kontakt, który omawialiśmy w kontekście tych badań, czyli trzymanie się za rękę i przytulaki. Więc w pierwszej kolejności jest obniżenie reaktywności układu sercowo-naczyniowego oraz między innymi tej osi, którą już omawiałem, HPA po angielsku albo PPN po polsku, przysadka, podzgórze i nadnercza. Więc w momencie, w którym będziemy wystawieni na stresory, jeśli mamy tę odpowiednią ilość kontaktu czy wsparcie społeczne, to po prostu nie będziemy stresować się tak, jak stresowalibyśmy się bez niego, czyli między innymi i nasz puls i poziom kortyzolu będzie wzrastać dużo wolniej niż bez tego kontaktu. W drugiej kolejności będziemy mieć właśnie obniżenie poziomu kortyzolu. Dodatkowo będziemy mówić o obniżeniu ciśnienia spoczynkowego i mówimy całościowo o ciśnieniu skurczowym i rozkurczowym, obniżenie różnego rodzaju molekuł prozapalnych. W kontekście tego, co omawialiśmy, mówiliśmy o czynniku martwicy nowotworów alfa i interleukinie 1 beta. Dodatkowo oczywiście to jest poniekąd jakby konsekwencja tych korzyści, które omawialiśmy. Mówimy potencjalnie o zmniejszonej zachorowalności na różnego rodzaju infekcje, a nawet jeśli taka infekcja wystąpi, to symptomy będą dużo mniej dotkliwe u osób, które mają ten kontakt, ten dotyk swoich bliskich, niż u osób, które tego kontaktu nie mają. I dodatkowo warto wspomnieć, że wykazano korzyści nie tylko jeśli chodzi o kontakt z osobami nam bliskimi, tylko potencjalnie nawet osobami obcymi, chociaż oczywiście tutaj te korzyści były mniejsze. Również wykazano korzyści, jeśli chodzi o samodotyk, czyli to uspokajanie często, które na przykład jeśli chodzi o komunikację niewerbalną i jeśli kogoś interesowała ta dziedzina, wiele osób, kiedy jest zestresowana, właśnie próbuje
często nieświadomie czy podświadomie się uspokajać, na przykład głaszcząc sobie nogę, rękę. Tak? Są to jeszcze raz właśnie takie często odruchy podświadome, natomiast świadczą o tym, że osoba odczuwa dosyć dużo stresu i próbuje właśnie się uspokoić w ten sposób. Można powiedzieć, że ciało naprawdę wie, co robi. Więc mówimy tutaj też o dotyku obcych osób, samodotyku oraz ciekawe, no właśnie, nawet takich rzeczach jak kontakt z gadającą poduszką przypominającą człowieka, nawet są badania, do których nie ma czasu mówić, gdzie kontakt z robotami był w stanie wywołać te pozytywne skutki. I warto właśnie o tym pamiętać. Nie wiem, czy spotkają nas kolejne lockdowny, ale jest to na pewno taka ważna lekcja, że no właśnie ten kontakt z innymi osobami jest naprawdę ważny, nawet jeśli właśnie, jak pokazują te badania, nawet jeśli nam się wydaje, że on nie jest ważny, że nie daje nam jakichś korzyści, to rzeczywiście są mierzalne korzyści z tego kontaktu. To jest z mojej strony. Dzięki piękne za wysłuchanie tego odcinka. Jak zawsze polecam moje flagowe kursy o 1 volt za daleko, czyli jak powstrzymać, zatrzymać i odwracać albo zapobiegać łysieniu androgenowemu i nie tylko, ponieważ w kursie opisuję m.in. jak pozbyć się niechcianych włosów w takich miejscach jak nogi, uporczywego łupieżu. Jest naprawdę mnóstwo porad dotyczących po prostu właśnie trychologii, czyli jednej z tych dziedzin, którą się zajmuję. Jeśli chodzi o inne kursy, polecam Experts Incubator, czyli kuźnię ekspertów, gdzie pokazuję, jak samodzielnie uczyć się dowolnej dziedziny od A do Z, jak właśnie zapamiętywać mnóstwo informacji, rozumieć je oraz wdrażać nawet takie suche teoretyczne informacje. Polecam również Vocabulary Labs, czyli laboratoria językowe, gdzie pokazuję, jak samodzielnie, szybko, skutecznie nauczyć się języka od A do Z, żeby nie wydawać pieniędzy na nauczycieli, aplikacje, podręczniki i tym podobne i stać się samodzielnym. No właśnie, po prostu, żeby samemu wiedzieć, jak się nauczyć dowolnego języka i żeby wyłuskać jak najwięcej z każdej minuty tej nauki. Jak zawsze, co więcej, 3 piosenki rockowe przypięte do pierwszego komentarza, żeby spędzić miłe czas również po wysłuchaniu tego odcinka. Jeśli interesuje Cię pamięć, języki obce, analiza badań, to po rozwinięciu opisu zobaczysz link do mojego newslettera, można się tam zapisać i tam również wysyłam właśnie informacje na temat właśnie głównie tych dziedzin w postaci artykułów. Jeśli coś wyjdzie, to od razu dostajesz wtedy takiego maila. I na koniec zachęcam do zostania patronem kanału. Dla patronów są dostępne fiszki, które uwzględniają wszystkie informacje z tego odcinka i paru 10 ostatnich, czyli wszystko to, co z siebie wypluwam w każdym odcinku, można sobie ściągnąć w postaci gotowych fiszek i nauczyć się. To oczywiście szczególnie przydatne dla osób, które są entuzjastami tej dziedziny, ale też przedstawicieli zawodów medycznych czy dietetycznych. Również dla patronów jest dostępne forum, gdzie można mi zadawać pytania, jeśli ktoś ma właśnie jakieś takie nęcące pytania pilne, na które nie uzyskał odpowiedzi w komentarzach, ponieważ cały czas podkreślam, im większy jest kanał, tym ciężej jest po prostu odpowiadać na te pytania, bo inaczej po prostu człowiek by nie miał właściwie nawet minuty dla siebie w przeciągu dnia. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka. W następnym będzie o statynach i o tym, jak statyny wydłużają albo nie wydłużają długość życia. Przejdziemy sobie przez różnego rodzaju metaanalizy. Dzięki serdeczne za wysłuchanie tego odcinka i do usłyszenia.